Cześć załoga, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek poświęcony Audi A3 8P, 2-litrowy diesel, kod silnika BMM. Co się dzieje z autem? Ogólnie, słuchajcie, auto trafiło do mnie w zasadzie o własnych siłach, ale ja auto zepsułem i auto już nie odpala. Znaczy, śmieję się, żartuję, ale no takie są fakty, słuchajcie, że auto nie odpala i to się stało w zasadzie u mnie. Ogólnie historia usterki była taka, że właścicielce auta, pani Stasi, auto po drodze, podczas jazdy w różnych, słuchajcie, nieokreślonych momentach gasło. Gasło, słuchajcie, i trzeba było chwilę odczekać, żeby auto ponownie odpaliło. I słuchajcie, nie zdarzało się to zawsze, ale od jakiegoś czasu coraz częściej. Auto było u elektronika, który gmerał coś przy stacyjce. Przypuszczam, że pewnie gdzieś tam było coś gmerane przy kostce pod stacyjką. Nie wiem dokładnie, co było robione, bo pani Stasia też nie jest w stanie określić dokładnie, co było robione. Więc w zasadzie jedyne co wiem, to to, że auto gasło, nie odpalało od razu, trzeba było chwilę poczekać, dopiero po iluś tam minutach, po jakimś tam czasie auto odpalało. Auto już stoi u mnie kilka dni i słuchajcie, tak naprawdę nic się nie działo. Jeździłem tym autem, auto stało na odpalonym silniku, grzało się, później się tym autem przejechałem raz, drugi, trzeci i tak przez kilka dni i nic, totalnie nic, wszystko działało poprawnie, nic się nie działo. Oprócz tego, słuchajcie, pod maską, po zerknięciu pod maskę, zaraz Wam wrzucę tutaj taką krótką wrzutkę, jak to wyglądało, jak silnik wyglądał przed myciem, bo silnik finalnie musiałem umyć, ponieważ był cały brudny, było sporo wycieków, znaczy wycieki są nadal, bo jeszcze nie zostały usunięte. W każdym razie zlokalizowałem dosyć duży wyciek spod wakupompy, czyli tradycyjnie wyciek płynu chłodniczego, było mało płynu w zbiorniczku, to raz pani Stasia też wspomniała mi w zasadzie teraz, jak z nią rozmawiałem, powiedziałem, jaka jest w tym momencie sytuacja, że rzeczywiście tego płynu dosyć sporo dolewa. No i tak jak najbardziej tak może być, bo rzeczywiście tego płynu jest mało i na skrzyni biegów widziałem, że była czerwona plama, oczywiście po płynie chłodniczym i tutaj, słuchajcie, podejrzewam, że będzie standardowa sytuacja, będą dwa powody lub dwa naraz, także się okaże, może być także wyciekające paliwo, czyli olej napędowy spod waku pompy, trafiał na przewód, wąż układu chłodzenia, który jest pod wakupompą. Oczywiście ropa w połączeniu z gumą, no to nie jest niestety zbyt dobre połączenie. I słuchajcie, tutaj bardzo często dochodzi do tego, że przewód się po prostu rozpuszcza, no i w tym momencie robi się z niego galareta, robi się wyciek i jest problem. Druga kwestia, kruciec, plastikowy kruciec układu chłodzenia, który jest właśnie zamontowany na głowicy pod wakupompą, również, słuchajcie, potrafi z czasem, no Wam pokażę, to jest taki kruciec tego typu i zobaczcie, tutaj w miejscu uszczelnienia, czyli w miejscu, w którym kruciec jest przykręcony do głowicy, potrafią się ze starości już tutaj wykruszać wewnętrzne ścianki tego kruczca, uszczelka się zapada do środka, no i w tym momencie mamy wyciek. Na wszelki wypadek sobie zamówiłem ten kruciec, gdyby była taka potrzeba. Na wszelki wypadek zamówiłem sobie wąż, także zobaczymy, czy w ogóle będzie potrzeba jego wymiany. Jeżeli nie, jeżeli wystarczy tylko skrócić, no to tylko tego węża sobie po prostu skrócimy. Jeżeli oczywiście długość pozwoli, z reguły pozwala. I tak sobie usuniemy usterkę. Oczywiście nowa uszczelka pod wakupompę, ale tak, pozostaje kwestia jeszcze tego, dlaczego auto nie odpala. Słuchajcie, teraz w ogóle tak naprawdę nie ma nawet reakcji. Auto postało u mnie ostatnio kilka ładnych godzin. Słuchajcie, już się wkurzyłem i w zasadzie ja zrozumiałem, że silnik, w sensie jak auto już zgaśnie, silnik kręci, ale nie odpala. Czyli rozrusznik działa, ale nie chce odpalić silnik. Jednak jest zupełnie inaczej, czyli w ogóle po prostu nie ma żadnej reakcji na kluczyk. Czyli przekręcając kluczyk w stacyjce, rozrusznik w ogóle, na rozruszniku w ogóle nie ma kompletnie żadnej reakcji. Palą się tylko kontrolki.
na zegarach i to w zasadzie tyle. No i mówię, auto powstało mnie kilka godzin. Ja w zasadzie miałem wymienić w ciemno czujnik położenia wału, bo myślałem, że auto kręci, ale nie odpala, więc żadnych błędów w zasadzie, znaczy w zasadzie nie wiem, jakie są błędy, bo tak naprawdę nie mogę podłączyć przy podłączeniu testera diagnostycznego, nie pozwala się, znaczy tak, nie mogę się połączyć w ogóle ze sterownikiem silnika, nie mogę się połączyć ze sterownikiem ABS-u, mogę się połączyć z modułem komfortu, z innymi rzeczami, ale nie mogę się połączyć z silnikiem, nie mogę się połączyć z ABS-em, więc tutaj słuchajcie, też jest zagwozdka. I słuchajcie, pierwsze od czego zacznę, to spróbuję się dostać do kostki pod stacyjką. Zobaczymy, co tam się będzie działo, bo tutaj pani Stasia zakomunikowała mi, że po odebraniu od elektronika, który tam już wcześniej działał, w zasadzie nic się nie poprawiło, a jest jeszcze gorzej, czyli no coś tam było nagmerane. Zobaczymy co. No ale tak, auto teraz tak naprawdę nie ma w ogóle reakcji na kluczyk, rozrusznik nie startuje, więc oczywiście definitywnie wykluczamy czujnik położenia wału, także dobrze, że auto akurat przestało mnie odpalać, bo mówię, postało przez kilka godzin na odpalonym silniku, w którymś momencie wychodzę z warsztatu, żeby sprawdzić, czy co się dzieje, auto zgaszone. I słuchajcie, już do tej pory, to już jest drugi dzień, w ogóle nie ma żadnej reakcji, czyli coś padło definitywnie. No dobrze, to się stało u mnie, a nie pani Stasi. Ale mówię, że ja po prostu do tego czasu nic kompletnie nie zrobiłem, jakiejś żadnej ingerencji w silnik, samo tylko sprawdzenie powiedzmy wycieków, no umycie silnika, no ale potem ogólnie auto normalnie w zasadzie jeździło i któregoś tam dnia, to chyba po 4 dniach od próby właśnie to się stało, coś o czym mówię. I jeszcze jedna informacja, zaraz Wam to pokażę. Ja już doszedłem też do jednej rzeczy, że na samym rozruszniku w elektromagnesie bardzo mocno rusza się gruby styk prądowy i słuchajcie, elektromagnes jest definitywnie do wymiany. Na początku, słuchajcie, jeszcze miałem nadzieję już przy zdjęciu obudowy filtra powietrza, bo to jest wymagane, żeby dojść do rozrusznika. To zresztą macie, słuchajcie, pokazane w filmie, w którym rozdaję 2 kamery inspekcyjne. To był chyba poprzedni film, albo 2 filmy dalej. W sumie nie wiem, kiedy ten film opublikuję. I tam jest pokazane, jak ja sprawdzam właśnie pod maską, co tam się dzieje w tym Audi. I właśnie dochodzimy do tego, że ten styk się rusza. No i tam byłem przekonany, że w zasadzie to będzie wina tylko już tego styku. Podałem zasilanie bezpośrednio z akumulatora na sterowanie elektromagnesem i słuchajcie, wyruszając tym stykiem ogólnie silnik zaczął kręcić, ale w dalszym ciągu, słuchajcie, nie odpala. Później padł akumulator, więc tak naprawdę jeszcze ten akumulator muszę wyciągnąć, dać do ładowania, ale podejdziemy, słuchajcie, i pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Ja jeszcze spróbuję się dostać do kostki pod stacyjką i spróbujemy sobie, mam takie kostki chyba z 2 albo nawet 3 na półce do tego auta, do tej stacyjki, więc zobaczymy, słuchajcie, chciałbym zobaczyć co będzie, jak się będzie auto zachowywało po podpięciu nowej kostki, bo może tutaj po prostu być problem. Także zobaczymy. Także słuchajcie, podejdziemy sobie no i 2 rodzaje elektromagnesu mam, słuchajcie, zamówione, także zobaczymy. Mam nadzieję, że któryś będzie pasował. Także rozrusznik tak czy siak będziemy wyciągać. Jakieś szczotkotrzymacze powinienem mieć do tego rozrusznika na półce, więc nie zamawiałem. Także weźmiemy sobie kabelek. Weźmiemy sobie kluczyki i słuchajcie, podejdziemy sobie do Audi i pokażę Wam o co chodzi. Wezmę sobie jeszcze tylko haczyk, żeby odpiąć wtyczkę. Dobra. No i tak, zobaczymy co się dzieje. No tak czy siak akumulator, słuchajcie, jest wywalony, więc będę musiał go zaraz wyciągnąć, podłączyć do ładowania. No ale zobaczymy, pokażę Wam, jak ogólnie to się tutaj wszystko objawia z tym Audi, cała ta usterka. Zobaczymy, bo może się okazać, że dzisiaj coś mu, słuchajcie, odbiło i będzie odpalał. Nie, już widzę, że nie będzie odpalał. No, w dalszym ciągu.
Widzicie? Nie ma w ogóle reakcji na kluczyk. Kompletnie. Zapala się takie coś na zegarach. Takie kontrolki i kompletnie zero reakcji. Na elektromagnes, słuchajcie, nie ma w ogóle sygnału ze stacyjki, więc słuchajcie, mam nadzieję, że on się nie łączy ze sterownikiem, że mój tester nie łączy się ze sterownikiem silnika, ze sterownikiem ABS-u, będzie podyktowany tylko i wyłącznie uszkodzeniem kostki pod stacyjką. No nie wiem, ja nie jestem elektronikiem, takiej sytuacji szczerze mówiąc jeszcze nie miałem, takiej usterki, więc zobaczymy. Może się okazać, że to auto będzie wymagało, słuchajcie, interwencji elektronika. Tego nie wykluczam. Ja elektronikiem nie jestem, więc jeżeli jest jakaś poważniejsza sprawa z elektroniką, no to ja tutaj do swoich zaznajomionych elektroników wysyłam takie auta. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemu, że to nie będzie problem w sterowniku silnika. Tego też nie możemy wykluczyć. No ale nic, zobaczmy. Zajrzyjmy pod maskę. Dobra, maska otwarta. Dobra, tutaj obudowę już mam, słuchajcie, filtra powietrza zdjętą. No i tak. Ogólnie tu już jest wszystko umyte, cały silnik jest umyty, tu było wszystko zawalone, brudne, syf straszny. Tu już jest wszystko umyte, także wyciek ogólnie gdzieś mamy tutaj na pewno, bo tutaj, słuchajcie, było pełno płynu chłodniczego, także na pewno albo kruciec, albo gdzieś wąż. Zobaczymy, zdejmiemy, będziemy wszystko widzieć. No i uszczelka pod samą wakupompą. Dobra, więc tak. Aha, dobra, kostkę mam odpiętą. To czekajcie, no bo tak, przykręcaliśmy stacyjką, a kostka była odpięta. Więc podpinamy kostkę z powrotem. Zobaczcie, kostka jest podpięta. Jeszcze raz spróbujemy go odpalić. No to teraz już widzę, że odpali. Czekajcie, odpali czy nie odpali? Nie, nie odpali. Dobra, dalej się te wszystkie kontrolki palą, więc nie odpali. Nie ma, zero reakcji. Nic totalnie, mucho. Dobra, więc teraz tak, słuchajcie, przekręcimy sobie stacyjkę, tak żeby były zapalone kontrolki. Oczywiście lewarek zmiany biegów w położeniu neutralnym. I teraz tak, odepniemy sobie kosteczkę. Odepniemy kosteczkę. Podłączymy sobie tutaj na styk sterujący elektromagnesem zasilanie. No i dobra, podamy plus i zobaczymy, czy aha, no jeszcze pokażę wam tutaj ten styk główny. Zobaczcie, jak to się rusza. On chodzi w każdą stronę. Także tutaj elektromagnes, automat rozrusznika jest po prostu definitywnie do wymiany. No, czekajcie, bo mi spadł krokodylek. Ok. No i dobra. Uwaga. Czyli ogólnie sam rozrusznik jest sprawny. Sam rozrusznik jest sprawny, ale auto, jak widzicie, w dalszym ciągu nie odpala. Teraz akumulator już sobie w zasadzie zdechł. Wcześniej, jak pierwszy raz to robiłem, no to jeszcze w miarę miał siłę, żeby po prostu pokręcić i chwilę jeszcze dłuższą pokręcił, ale no niestety nie odpala. Zachowuje się tak, jakby po prostu był aktywny immobilizer, chociaż nie, immobilizer jak jest aktywny, no to w zasadzie auto odpala na sekundę, zaraz gaśnie, ale zachowuje się tak, jakby, no powiedzmy, jakby był odpięty sterownik silnika, o, w ten sposób. Dobra, więc słuchajcie, robimy teraz tak. Ja się, słuchajcie, dobieram do stacyjki, wyciągam akumulator do ładowania. Podładujemy sobie akumulator. Jak już będę miał, słuchajcie, rozbebeszony w środek, czyli jak już dostanę się do samej kostki pod stacyjkę, zobaczymy, co się będzie działo
po założeniu, po podpięciu się pod nową, znaczy nową sprawną kostkę pod stacyjką. No i będziemy myśleć dalej. Mam nadzieję, że to będzie to. Jeżeli nie, no to będziemy główkować dalej. Dobra, ja tak, idę odpiąć akumulator, wrzucę go do ładowania i bierzemy się za stacyjkę. Dobra, akumulator się ładuje. Słuchajcie, ja już sobie zdjąłem kierownicę, doszedłem do stacyjki. Wziąłem sobie dwa, słuchajcie, szpikulce, dwa haczyki, żeby wyciągnąć kostkę ze stacyjki. Chodźcie, pokażę Wam. Ok, więc tak, słuchajcie, jedno co mogę stwierdzić to, że tutaj przy kostce, przy stacyjce, pod stacyjką nikt nic nie gmerał, bo jest jeszcze, jak widać, oryginalna i słuchajcie, jeszcze naklejka nie była ruszana. Więc tutaj nikt nic nie gmerał, także jeszcze mam nadzieję, że to będzie kwestia samej, słuchajcie, stacyjki. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zdjęcie kierownicy, no to tak, musimy ogólnie zdjąć właśnie kierownicę, żeby zdjąć tą dolną osłonę, ponieważ dolna osłona, jak widać, zobaczcie, tutaj w dwóch miejscach, tu i tu, jest przykręcona tutaj do tych elementów kolumny kierowniczej. To sobie góra schodzi na zatrzask. Sama kierownica, słuchajcie, siedzi sobie dobra, bo to mieliśmy do góry nogami. Ok, to muszę z powrotem wrócić. Sama kierownica, słuchajcie, mamy ustawienie tutaj, nie musimy mieć zatrzymarkami, bo mamy tutaj rysę na znak na kolumnie i rysę tutaj mamy znak na samej tutaj kierownicy, obsadzeniu kierownicy na kolumnie, także to sobie możemy śmiało zdjąć, a sama, słuchajcie, kierownica przykręcona jest taką śrubą na klucz tutaj wpust M12 S-Pline. On nie jest dużą siłą przykręcony takim kluczem i bez problemu. Oczywiście musimy sobie odpiąć wcześniej jeszcze airbag, żeby, słuchajcie, dojść do airbagu. Tutaj po bokach w kierownicy, zobaczcie, mamy takie zaślepeczki tu i tu i zobaczcie, tutaj już mamy, jak zdejmiemy te zaślepki, musimy po prostu sobie je podważyć. Jak zdejmiemy te zaślepki, no to mamy tam, słuchajcie, już wpust na Torx i z jednej i z drugiej strony luzujemy, odkręcamy. Luzuje nam się poduchę wypinamy z kostek, no i dobieramy się wtedy dopiero do odkręcenia kierownicy. Także tutaj wszystko jest proste. Cała reszta, słuchajcie, cała tutaj procedura jest analogiczna jak w Golfie 6. To, słuchajcie, film z demontażu stacyjki, z wymianą stacyjki w Golfie 6 macie, słuchajcie, na moim kanale, także tutaj pod tym, słuchajcie, pod tą miniaturą. Także tu jest bardzo podobnie. No ale teraz tak, wracając do tematu. Więc tak, nie musimy zdejmować całej stacyjki, bo kostkę mamy w zasadzie tutaj już na wierzchu. Więc tak, żeby wyciągnąć kostkę, musimy odbezpieczyć dwa specjalne listki, takie zatrzaski. Jeden listek, jeden zatrzask jest tutaj, słuchajcie, centralnie pod tą naklejką. Zerwiemy ją całkiem, nie będzie nam potrzebna do niczego. I tak, tu musimy sobie, słuchajcie, szpikulcem, dlatego sobie przyniosłem takie szpikulce, tym prostym. Tu musimy sobie podważyć listek, a drugi, słuchajcie, mamy w tym miejscu. No i tutaj chwilkę trzeba się pobawić. Teraz brakuje mi ręki, dlatego chyba się na razie na chwilę rozłączę. O, ja już czuję ten listek. Jeden jest tu, drugi jest tu. Oczywiście później, jak wyciągnę stacyjkę, pokażę Wam, jak to wygląda. I podważając te dwa listki, one się, słuchajcie, chowają, odbezpieczają się tutaj na progach obudowy stacyjki i kostka nam wychodzi. Także ja sobie teraz to odbezpieczę i zaraz Wam pokażę. No dobra, słuchajcie, udało się kostkę wyciągnąć.
Tu mamy starą kostkę. Tu mam, słuchajcie, nową kostkę, fabrycznie nowa, nigdy nie zakładana, także sobie zaraz ją podepniemy. Na razie, póki tamten akumulator się ładuje, wrzuciłem sobie na sztukę jeden z moich rezerwowych akumulatorów. No i dobra. Podepniemy sobie kosteczkę, ale na razie ją podpinamy tylko i wyłącznie pod, słuchajcie, tutaj pod kostkę instalacji elektrycznej. Czekajcie, gdzieś was tutaj na razie postawię. Dobra, to na razie tutaj sobie ją tylko podepniemy. Ok. Dobra. No i spróbujemy sobie wkrętakiem płaskim zaraz odpalić. Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego będzie. Czyli tak, akumulator mamy podpięty. Dobra, akumulator mamy podpięty. Tu na razie poducha nas nie interesuje, błędów na łapie, ale to sobie później skasujemy. Dobra, uwaga, jest na luzie, jest na luzie. Dobra, zapłon jest. No i teraz chwila prawdy. I co? Nic. Nic. Zero reakcji. Ale widzicie, na tej kostce nie pali się ten błąd z wykrzyknikiem. No to powiem wam, że mam teraz małą zagwozdkę. Będzie teraz szukanie. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, wezmę jeszcze oryginalną kostkę, bo mam jeszcze jedną sprawną, oryginalną. Chociaż wątpię, no to jest nowa, ale no różnie to bywa. Czasami nowe przychodzi wadliwe, ale raczej wątpię. No nic, spróbuję, słuchajcie, jeszcze wezmę sobie z półki drugą, używaną, oryginalną. Wiem, że ona na pewno była sprawna. I zaraz sobie jeszcze zobaczę na tej. Jak to nie pomoże, no to trudno, będziemy musieli szukać dalej. No dobra, słuchajcie, podpięcie oryginalnej, ale używanej kostki również nic nie dało, taki sam efekt jest. Więc słuchajcie, tak, jeszcze, słuchajcie, może być jeszcze jedna rzecz z takich, powiedzmy, nie wliczających w to sterownik silnika. Może być jeszcze kwestia przekaźnika głównego. Także zaraz sobie go zlokalizuję, ale tutaj raczej będę musiał, słuchajcie, zdjąć tapicerę i tutaj, słuchajcie, on gdzieś będzie umiejscowiony gdzieś tutaj pod spodem. I słuchajcie, mam takie przekaźniki główne na półce, nawet chyba z 4. Jeżeli to się okaże, to będzie przekaźnik. Nawet na ten przekaźnik sobie sprawdzimy, czy on w ogóle przenosi zasilanie. Dobra, słuchajcie, dajcie mi chwilę, ja się tutaj do niego dobiorę. Zlokalizuję go, jeszcze w autodacie muszę sprawdzić dokładnie, który to będzie numer. I jeszcze jest szansa, że to będzie, słuchajcie, ten element wadliwy. Także no tu jeszcze się łudzę, że to będzie jeszcze to. Jeżeli nie to, no to trzeba będzie patrzeć po schematach, sprawdzać po kablach, czy są wszystkie przejścia. Tylko tu mnie właśnie zastanawia bardziej jeszcze to, że nie mogłem się połączyć, nie ma połączenia ze sterownikiem silnika, ani ze sterownikiem ABS-u. I tutaj raczej nie wiem, czy to będzie kwestia przekaźnika. Może być tak, że sterownik silnika jest uwalony.
No i tak, po mojej przerwie znowu zabrałem się za Audi A3. Audi dalej nie odpala. To znaczy odpala, ale no nie do końca tak jak powinno. No ale tak, ogólnie słuchajcie, auto, znaczy inaczej, komputer dalej się nie łączy ze sterownikiem silnika. Samą, słuchajcie, kostkę pod stacyjkę sobie już wpiąłem, bo kostka jest sprawna, więc tutaj już sobie ją zapiąłem. Tutaj nie ma potrzeby, żeby bawić się śrubokrętami, z przełączaniem, także podpiąłem sobie normalnie pod stacyjkę, tak żeby już sobie manipulować kluczykiem. No i oczywiście widać, jak wyskakują tutaj te błędy, to znaczy, że auto nam nie odpali. Oczywiście tutaj do odpalenia auta musimy wcisnąć sprzęgło. Właśnie to zrobiłem, ale nie ma w ogóle kompletnie reakcji. No i teraz tak, oczywiście w dalszym ciągu nie mamy połączenia ze sterownikiem silnika, ani ze sterownikiem ABS-u między innymi. Silnik. Próbuję się łączyć, ale niestety brak odpowiedzi ze sterownika. ABS. ABS będzie to samo. Trzecia próba połączenia się. No i też nie przyniosła efektu. Dobra, także wyłączamy. Także pokażę Wam ogólnie. Pokażę Wam to, co odkryłem. Dobra. I teraz tak. Sobie stacyjeczkę na razie wyłączymy. Tu ogólnie widzę, że są zaprogramowane chyba światła, wprowadzanie do domu. Także będziemy sobie to musieli chyba za chwilę wyłączyć w VCDSM, żeby nam tutaj akumulatora za bardzo nie szarpało. Ale tak, zdemontowałem sobie, słuchajcie, tutaj sobie odkręciłem, żeby było mi łatwiej, całą tutaj skrzynkę bezpiecznikową, tą tutaj boczną, pod tą zaślepką. Ogólnie jak zdjąłem, słuchajcie, całą tą maskownicę tutaj z przodu, to moim oczom ukazał się jakiś, słuchajcie, moduł bezkluczykowego immobilizera. I teraz tak, ktoś tu, słuchajcie, nieźle grzebał, bo ogólnie czytnik, zobaczcie tutaj, immobilizera schowa, znaczy tak, to ogólnie jest napisane, że bezkluczykowy, ale często immobilizery miały takie specjalne jakby, jak to nazwać, moduły, karty, które musieliśmy gdzieś przyłożyć, tak jak na przykład tutaj, i wtedy immobilizer nam się deaktywował. I to, słuchajcie, było schowane tutaj pod tapicerkę, pod kokpit, zawinięte z kablami, także to ogólnie nie było używane. Ale tak, zobaczcie, latają sobie luzem jakieś niezaizolowane kable. Zobaczcie, jeden kabel. Tutaj oczywiście coś polutowane, wlutowane w instalację. Tutaj mamy też wlutowane kable w instalację. Tutaj, słuchajcie, jakieś pocięte, o tutaj pocięte kable. Jeden, tu gdzieś był też drugi. Zobaczcie, pocięte, o tutaj jest pocięte, niepoizolowane również. Także z tym będziemy sobie musieli zrobić porządek i myślę, że zrobię tak, że po prostu wyrzucę, słuchajcie, całą tą centralkę. Wydaje mi się, że ona chyba nie działa. No co prawda tutaj miga sobie czasami jakaś kontrolka, o tak jak widzicie, ale słuchajcie, do takich centralek z reguły mamy jakieś pestki, nadajniki, które trzymamy gdzieś w portfelu, gdziekolwiek w kieszeni. Niektórzy sobie przypinają do kluczy, chociaż nie powinno być do kluczy przypinane takie ala antynapady. I w momencie, kiedy auto na przykład jest skradzione, czy na przykład zostaną nam wyrwane klucze, czy coś w tym stylu, auto odjeżdża na ileś metrów, traci sygnał z tego nadajnika, który nosimy przy sobie
i teoretycznie auto powinno zgasnąć i już nie odpalić. No, także no, tutaj słuchajcie, tego nie mamy, dostałem goły klucz, wszystko działa bez tego, także domyślam się, że to po prostu już nie działa, a może w jakiś sposób nam też tutaj, słuchajcie, zakłócać całą tutaj, może powodować w jakimś stopniu tą usterkę, chociaż no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno będę chciał, słuchajcie, to wszystko wywalić, przywrócić instalację do stanu oryginalnego, żeby te wszystkie kable, które tutaj gdzie są wlutowane z tej centralki, po prostu je wywalić i zlutować na stałe, tak jak instalacja powinna wyglądać oryginalnie. I zobaczymy, co się będzie działo wtedy, choć mówię, raczej wątpię, żeby to było przyczyną, ale różnie to bywa. Ale teraz tak, słuchajcie, co chciałem wam pokazać. Ogólnie, słuchajcie, tutaj mamy tak, bezpieczniki. Pierwszy bezpiecznik tutaj od góry o oznaczeniu F1 to jest bezpiecznik od sterownika silnika, drugi od sterownika ABS-u i to oczywiście nam nie działa. Dlaczego nam nie działa? Tutaj jeszcze mamy jakieś dwa bezpieczniki od jakichś dodatkowych komponentów, ale one nie działają w ogóle. Weźmiemy sobie próbóweczkę, podepniemy się tutaj pod masę. A, przepraszam, nie ta końcóweczka, ta końcóweczka. Podepniemy się tu pod masę i zobaczcie. Bez stacyjki nie ma nic, zero reakcji. Włączymy sobie stacyjkę. Też nie ma żadnej reakcji. Tutaj mamy, słuchajcie, plus na tej magistrali po stacyjce. Po wyłączeniu stacyjki tutaj już zasilania nie ma, ale mamy na przykład tutaj 1, 2 i trzecia magistrala. Tu mamy stałe plusy, które mamy tutaj połączone niezależnie od pozycji kluczyka w stacyjce. I teraz tak, zrobimy sobie taki mały eksperyment. Ja już sobie go robiłem oczywiście wcześniej, zaraz wam pokażę. Zrobimy sobie zworkę, czyli pożyczymy sobie zasilanie z tego tutaj miejsca, ze stałego plusa, na naszą szynę, na której nie mamy plusa. O, czyli tu. O, słuchaj, że się uaktywniły jakieś komponenty. Coś tam nam zabuczało. No i tak, i zobaczcie, co się teraz będzie działo. Przekręcamy stacyjkę. No i nie ma już komunikatu tego świecącego się hamulca, nazwijmy to. I zobaczcie teraz, co się dzieje. Aha, przypominam jeszcze jedną rzecz. No, to jakieś błędy nam się palą, to wiadomo, że trzeba porobić adaptację i w ogóle pokasować. Ale pamiętacie, wcześniej jak sobie na zewnątrz robiliśmy testy, to przy przekręconej stacyjce, czyli włączonym jakby zapłonie, paliły się kontrolki, rozrusznik, w ogóle nie było żadnej reakcji rozrusznika. Teraz oczywiście też by nie było, ale podawałem sobie zasilanie bezpośrednio na rozrusznik, na elektromagnes i rozrusznik kręcił silnikiem, ale silnik nie odpalał. Silnik nie odpalał dlatego, że nie było zasilania na sterownik. Teraz mamy zasilanie na sterownik podane i zobaczcie, co się teraz będzie działo. Wciskam sprzęgło i uwaga. Auto odpala. Tylko teraz tak. Przekręcenie stacyjki w pozycji wyłączenia i nawet wyciągnięcie kluczyka nie powoduje zgaśnięcia auta. Dopiero odpięcie zasilania z tego styku dopiero, słuchajcie, powoduje zgaśnięcie silnika. A i jeszcze wam pokażę, że w tym momencie, oczywiście jak mamy tutaj zasilony sterownik, włączymy sobie stacyjkę, to w tym momencie już raczej będziemy mogli się, czekajcie, uruchomię od nowa, będziemy mogli się połączyć ze sterownikiem silnika i ze sterownikiem ABS-u.
No i jest. Połączył nam się bez problemu. Kody błędów sprawdzamy. Jedyny kod błędu to miernik masy powietrza, czyli błąd przepływki, no ale przepływkę mamy odpiętą, więc to jest nieistotne. Żadnych innych błędów nie mamy. Wejdziemy sobie z ciekawości w ABS. Z ABS-em też nam się teraz połączy bez problemu. Błędy. No tutaj mamy kilka różnych błędów. Czujnik kąta skrętu, jakieś tam pierdoły. Także jak widzicie, w tym momencie możemy się połączyć ze sterownikiem silnika i ze sterownikiem ABS-u, zasilając ten oto tutaj, słuchajcie, tą szynę prądową. No i teraz pytanie, jeżeli kostka pod stacyjką jest sprawna, co jest przyczyną tego, że nie mamy zasilania na sterownik silnika. Nie ma gdzieś nam po drodze między stacyjką a no co najmniej bezpiecznikiem gdzieś nam, słuchajcie, umyka prąd zasilania. Także do tego będę chciał dojść. Nie wiem jeszcze, co się dzieje. Ważne, że słuchajcie, tutaj już jest coś się wyjaśniło. Także teraz trzeba tylko rozwikłać zagadkę, gdzie podziewa się zasilanie. Także biorę się do roboty, zakasuję rękawy i jak coś odkryję, to zaraz was poinformuję, zaraz Wam to pokażę. Także no, mamy trochę szukania. Dobra, chodźcie Wam coś pokażę. Słuchajcie, jeszcze nie wywaliłem tego całego tutaj burdelu spod kokpitu, ale chciałem Wam coś pokazać. Ogólnie, słuchajcie, tutaj mamy skrzynkę z przekaźnikami i w zasadzie głównie interesuje nas, jak się okazuje, ten przekaźnik. I teraz tak, zobaczcie, znaczy tak, jedną rzecz. Po przekręceniu stacyjki, powiedzmy w zapłon, no wiadomo, cały czas nam się pojawia tutaj błąd hamulcu, błąd ABS-u. I teraz tak, ogólnie przekaźnik teoretycznie możemy sobie sprawdzić, czy działa, dotykając go. Oczywiście, jeżeli on powinien oczywiście w tym momencie po stacyjce przetransferować nam zasilanie. I teraz tak, ten przekaźnik, to są dwa takie same przekaźniki o takim samym numerze, 460. I teraz tak, przekręcając stacyjkę, czuć, że tu pod palcami, że ten przekaźnik, że cewka tutaj działa, cyka, także ten przekaźnik jest sprawny. Tutaj, słuchajcie, głucho, nic nie czuć. No, ale tak jak mówiłem, ten przekaźnik jest odpowiedzialny za to, aby tutaj na tej magistrali pojawiło nam się zasilanie, czyli zasilanie na sterownik silnika i sterownik między innymi ABS-u. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Te dwa przekaźniki, tak jak mówiłem, są takie same. Wyciągniemy sobie ten przekaźnik. Aha, poczekajcie. Przekręcimy jeszcze stacyjkę. Oczywiście zasilania nie ma. I teraz tak. Wyciągniemy sobie ten przekaźnik. I wyciągniemy sobie ten przekaźnik. I słuchajcie, ten przekaźnik na chwilę włożymy w miejsce tego, w zasadzie teoretycznie niesprawnego, bo nie słychać, żeby coś tutaj się działo. I teraz tak, zobaczcie, przekręcę teraz stacyjkę. Już nam błąd nie pika. I zobaczcie, co się dzieje. Mamy zasilanie. Więc teoretycznie w zasadzie ten przekaźnik tutaj nie musimy go wkładać. I zobaczmy, co się teraz stanie, jak wcisnę sprzęgło. O, i zobaczmy, uwaga. Voila! Dobra, gasimy, żeby nas tutaj nie zaczadziło. Usterka znaleziona, słuchajcie, nie ma problemu z odpalaniem. Auto odpaliło od razu. Czyli co? Czyli wszystkiemu w zasadzie był winien przekaźnik. Zaraz sobie go sprawdzimy na stole. Zobaczymy sobie jeden i drugi.
Ja już teraz Wam mogę powiedzieć, że takie przekaźniki powinienem mieć na półce, znaczy na pewno mam na półce i powinny działać. Także zaraz Wam pokażę. Wyciągniemy sobie te obydwa przekaźniczki i sobie je rozbierzemy. Wymienimy obydwa, słuchajcie. Jeżeli jeden padł, można się spodziewać, że zaraz padnie drugi. Teoretycznie można by powiedzieć, że trzeba by wszystkie wymienić, ale nie. Wymienimy sobie tylko te dwa. W zasadzie można byłoby wymienić jeden, ale to jest nieduży koszt, więc zmienimy sobie dwa. Chodźcie do stołu. Pokażę Wam, na czym polega sprawdzenie przekaźnika. No dobra, i teraz tak. Mamy dwa przekaźniki. Jeden sprawny, drugi niesprawny. Rozbierzemy sobie je. Znaczy zdejmiemy obudowy. Ok, jeden mamy rozebrany. Ok, i drugi też mamy rozebrany. I teraz tak, słuchajcie, co tutaj zawiodło? W zasadzie zawiódł gdzieś tutaj element cewki, nie wiem, opornika. Nie jestem elektronikiem, więc ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, słuchajcie, z tego styku nie mamy przejścia z tego styku na ten. Czyli tutaj cewka powinna nam załączyć ten hebelek. O, tutaj. Ale tego nie robi. Tylko teraz już nie wiem, w którym przekaźniku. Zaraz zobaczymy, który. Dobra, mamy akumulator. Podepniemy sobie na styki sterujące zasilanie i zobaczymy, co się będzie działo. O, ten akurat działa. Słychać jak cyka, widać jak załącza, jak tutaj hebelek załącza nam, słuchajcie, styki. I w tym momencie między tym grubym stykiem a tym mamy przejście. O, w tym miejscu. A tego niestety nie mieliśmy w tamtym przekaźniku. Czyli ten przekaźnik jest sprawny. A teraz zobaczmy ten. I zobaczcie teraz. Nic. Głucho. Hebelek nam nie działa. No i ten przekaźnik jest uwalony. I to była, słuchajcie, cała przyczyna tego. Że auto nam nie odpalało, że auto nam gasło podczas jazdy. Także ogólnie ciężko mi powiedzieć, co tam się uszkodziło w tym przekaźniku. Może jakiś zimny lód. Tutaj troszeczkę podejrzanie w tym miejscu też to troszeczkę wygląda. Ciężko powiedzieć, może ten oporniczek, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, mam takie przekaźniki, nawet kilka takich przekaźników nowych mam na półce, także zaraz sobie zmienimy sobie, słuchajcie, obydwa przekaźniki założymy nowe, ale tutaj, słuchajcie, chyba widzę, że coś tutaj chyba będzie, bo mamy aż takie jakieś takie dziwne, jakby tu chyba są utlenione chyba styki. Możliwe, że przelutowanie może by pomogło, ale nie będziemy się w to bawić. Może jakaś przerwa w cewce jest. Coś się może przepaliło. Ciężko powiedzieć. Dobra, nie będziemy wnikać. To jest za mały koszt, żeby tutaj się, słuchajcie, bawić i ryzykować, że usterka powróci. Także biorę dwa nowe przekaźniki i mimo tego, że jeden jest sprawny, to założymy już dwie nóweczki. Dobra, mamy dwa nowe przekaźniki. Pudełka trochę zakurzone, bo trochę poleżały na półce. Ogólnie mam ich więcej, chyba z 5 albo 6 takich przekaźników. Tu nawet, słuchajcie, schemat na piktogramie. Wszystko się zgadza, wszystko jest tak samo. Tutaj, słuchajcie, zobaczcie, macie oprócz numeru, macie symbol oryginalnego przekaźnika. Mam nadzieję, że to widać w miarę dobrze. A tutaj macie symbol zamiennika, gdybyście potrzebowali.
Ok. Dobra, bierzemy te dwa nowe przekaźniczki i wrzucamy je do skrzynki. Dobra. Jeden dajemy tu, a drugi tutaj. Dobra. No i jak teraz ma się sprawa? Pierwsze co, to sobie sprawdzimy tutaj próbóweczką. Jest elegancko. Także auto powinno bez problemu odpalić. Wciskamy sprzęgło. Działa. Także jesteśmy w domu. Głupi przekaźnik, a słuchajcie, może sprawić naprawdę bardzo dużo problemów. Także ja się biorę, słuchajcie, w tym momencie za to sobie wywalimy cały boks obudowy filtra powietrza i słuchajcie, ja sobie wymieniam elektromagnes i szczotkotrzymacz, to jest prawdopodobnie, bo elektromagnes na pewno, bo jest, tak jak widzieliście wcześniej, chodzi o ten styk. Zobaczcie, jak to wszystko lata. Nie powinno tak to latać. To zaraz, słuchajcie, prędzej czy później sam rozrusznik odmówi posłuszeństwa i bardziej prędzej niż później. Także na pewno elektromagnes, rozrusznik i tak rozbiorę sobie do czyszczenia, do sprawdzenia co tam w środku widać i prawdopodobnie szczotki też pójdą. No i oczywiście zostanie jeszcze kwestia właśnie, kwestia wycieku spod wakupompy, czyli uszczelkę pod wakupompą wymienimy i musimy sobie jeszcze zlokalizować dokładnie wyciek płynu chłodniczego, prawdopodobnie ten kruciec, ja ten kruciec już mam zamówiony, leży i czeka, ale zanim zaczniemy rozbierać, słuchajcie, układ chłodzenia, czyli w zasadzie tutaj ten kruciec, sprawdzimy sobie testerem do sprawdzania szczelności układu chłodzenia, gdzie tak naprawdę występuje ten wyciek. Także damy sobie, założymy sobie specjalny adapter na zbiorniczek wyrównawczy. Za pomocą specjalnej pompki wytworzymy sobie ciśnienie w układzie i w tym momencie wyciek w zasadzie powinien nam się pojawić. I no tutaj jestem w zasadzie pewien, że wyciek nam się pojawi gdzieś tutaj w obrębie, tutaj pod wakupompą. Także ja, słuchajcie, biorę się jeszcze tylko tutaj za składanie tego wszystkiego. Muszę tak czy siak, słuchajcie, wywalę sobie całą tą dołożoną centralkę, ona i tak nie działa. Zaizoluję, słuchajcie, wszystkie kable, które są luźne. No, zobaczcie, to tak samo tutaj polutowane i zostawione w ogóle bez jakiejkolwiek izolacji. Także no, partanina zrobiona straszna. Także to muszę doprowadzić do odpowiedniego stanu. I dopiero biorę się za rozrusznik i tamte wycieki. Także bierzemy się za robotę. No i dobra, słuchajcie, zbędny badziew mamy wywalony. Instalacja jest naprawiona, zaizolowana. Jak widać, specjalną taką taśmą parcianą do instalacji elektrycznych. No i tylko tutaj w tym miejscu kiedyś była trytytka, więc również, słuchajcie, tutaj zastosujemy trytyteczkę. O, pyk. No i dobra. I możemy z powrotem zamontować naszą skrzynkę bezpiecznikową na miejscu. Także zamykamy tutaj już
przestrzeń pod deską rozdzielczą, czyli wszystkie maskownice wrzucamy. Także tutaj w zasadzie mamy temat już ogarnięty i bierzemy się za tą całą resztę pod maską. Dobra, tu już mamy wszystko poskładane. Teraz przejdziemy pod maskę. I teraz tak, słuchajcie. Najpierw zlokalizujemy sobie wyciek płynu chłodniczego. Oczywiście, jak widać, wakupompa już jest zdemontowana. Zdemontowałem sobie również podstawę filtra, znaczy obudowę filtra powietrza i podstawę akumulatora, żeby tutaj był łatwy dostęp i żebyście wszystko ładnie widzieli. Oczywiście jeszcze rozrusznik będzie zdemontowany. Ale tak, wakupompę mamy na stole, pójdzie nowa uszczeleczka. I teraz tak, słuchajcie, przy pomocy tego zestawu, który widzieliście już albo dopiero zobaczycie, chociaż nie, już widzieliście shorta, jak testowałem przeciek płynu chłodniczego w głowicy w Alfie Romeo Giulietcie 1.4 Multi-Air. I słuchajcie, tego samego zestawu użyjemy sobie do sprawdzenia, gdzie dokładnie jest wyciek płynu chłodniczego tutaj w układzie tego silnika. Także musimy sobie dobrać odpowiedni adapter. Wydaje mi się, że to będzie ten. Tak. To będzie ten. I teraz tak, przy pomocy tej oto pompeczki wytworzymy sobie ciśnienie w układzie chłodzenia po to, aby ukazał nam się wyciek. Także ja się biorę za pompowanie, a Wy obserwujcie. O, ja już widzę. Nie trzeba było dużo pompować. Ok. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Widać? Myślę, że widać. Pojawił się ewidentnie. Także kruciec mamy, słuchajcie, do wymiany. Ja oczywiście profilaktycznie ten kruciec zamówiłem, bo spodziewałem się, że on może być przyczyną. I słuchajcie, tutaj mamy tradycyjnie ścianki, które doszczelią tutaj ogólnie uszczelka. Te ścianki ze starości się wykruszają i przypuszczam, że tak samo będzie również i w tym przypadku. Także odkręcam kruciec. Oczywiście muszę sobie spuścić płyn chłodniczy. Odkręcam kruciec i no, będziemy go wymieniać. No, także słuchajcie, doświadczenie doświadczeniem, ale jednak się nie pomyliłem. Zobaczcie, jak zassało uszczelkę. Patrzcie, jak ją zassało, jak ją rozciągnęło. Widzicie to? A powinno to wyglądać w ten sposób. Ale tradycyjnie, słuchajcie, ścianka tutaj przeżarta, uszczelkę zassało do środka. No i wyciek, tu już nie miało co doszczelniać, plastik nam nie doszczelni. I stąd ten cały wyciek. Dobra, kruciec jak widać już jest wymieniony. Kruciec siedzi nowy. Tutaj mamy wszystko wyczyszczone pod wakupompę.
Nowa uszczelka już siedzi na wakupompie, także możemy wrzucać. Aha, i pod kruciec jeszcze poszedł podczujnik temperatury. Tutaj oczywiście mamy gniazdo na czujnik temperatury. Tutaj poszedł na czujnik temperatury nowy O-ring. Dobra, wrzucamy pompę. Wrzucamy pompę i składamy wszystko. Ok, i składamy wszystko do kupy, można skręcać. Dobra, rozrusznik jak widać wyciągnięty. Tutaj już w zasadzie częściowo rozebrany. Powiem Wam, że tak naprawdę nie ma dramatu. No ogólnie jest suchy strasznie, także zobaczcie, tu już wszystko chodzi na suchara. Trzeba to wszystko rozebrać, wyczyścić, umyć i ponownie przesmarować. Tutaj łożysko jest w porządku, igiełkowe. I słuchajcie, co najlepsze, wystarczyło tylko tutaj, w tym miejscu. Pamiętacie ten styk, jak on chodził na boki? Wystarczyło tylko dokręcić tą nakrętkę i już jest sztywno. Także chyba, słuchajcie, pokuszę się o to, aby zostawić stary elektromagnes. Nie będziemy bez sensu, słuchajcie, robić kosztów, jeżeli mamy wymienić dobre na dobre. Także wygląda na to, że po prostu tylko poluzowała się ta nakrętka. Ktoś może kiedyś odkręcał, coś się poluzowało, ktoś coś nie dokręcił i dlatego tak to wyglądało. Teraz, słuchajcie, jest sztywno, nic się nie rusza na boki, także wydaje mi się, że powinno być ok. Same szczotki, zobaczcie, szczotek jest jakieś 70%, 75% może, także też tutaj nie ma, słuchajcie, najmniejszego powodu, aby je wymieniać, także zostawiamy. Ja tylko to wszystko rozbieram, czyszczę, myję, gdzie trzeba to przesmarowuję i składam to z powrotem. Także jeżeli chodzi o rozrusznik, to żadne nowe części nie pójdą, nie ma takiej, słuchajcie, nie ma takiej potrzeby. Tam, gdzie można zaoszczędzić koszta, to zaoszczędzimy. Dobra, ja to myję, czyszczę, przesmarowuję, składam z powrotem, wrzucam do auta i w zasadzie będzie wszystko. Dobra, wszystko pomyte, poczyszczone, także można składać. Dobra, rozrusznik mamy poskładany, także zostało na sam koniec przed wrzuceniem go do auta, musimy go przetestować. Więc tak, podłączone mamy zasilanie, podajemy tylko sygnał na elektromagnes i zobaczymy, czy startuje.
Dobra, wszystko jest w porządku. Także możemy rozrusznik wrzucać do auta. Dobra, w zasadzie zostało tylko zalać płyn chłodniczy. Zalejemy jeszcze płyn do spryskiwaczy, bo już chyba jest pusto. Pali się tam kontrolka. Oczywiście trzeba będzie jeszcze podłączyć komputer, pokasować wszystkie błędy, porobić adaptację, m.in. czujnika kąta skrętu. No i tyle. Także zalewamy płyny i podłączamy komputer. Dobra, właśnie wróciłem z jazdy testowej. No i tak. Błędów nie mamy żadnych. Wszystko pokasowane. Tutaj VCDS również nie pokazuje nam żadnych błędów w żadnych sterownikach, także wygląda na to, że udało się Audi wskrzesić i usunąć wszystkie usterki. Auto pali, jedzie, ma moc, nie ma żadnych wycieków, także trzeba dzwonić do pani Stasi, że auto gotowe. Aha, i jeszcze co, słuchajcie, wykodowałem odprowadzanie do domu, czyli living home, coś takiego. Dobra, już nie będę wam pokazywał. Zrobimy może z takiego kodowania jakiś osobny materiał. Także już, zobaczcie, gasimy światła, przekręcamy stacyjkę i światełka już nam się nie palą. A słuchajcie, to zrobiło mi jeszcze psikusa, bo jak tutaj walczyłem z tą usterką, to te światła cały czas praktycznie mi się paliły. Ja też nie pomyślałem, bo akumulator ogólnie był ładowany chyba z 2 razy, ale mogłem go podłączyć do ładowania. Poskładałem wszystko, chwilę pokręcił, wiadomo, że po demontażu wakupompy, gdzie wyleje nam się paliwo z wakupompy, musimy dosyć długo pokręcić silnikiem, żeby to paliwo znowu doszło nam na wtryskiwacze, na pompowtryski. No i akumulator padł, także musiałem, słuchajcie, troszeczkę jeszcze poczekać, aż się akumulator podładuje. No i dopiero wtedy mogłem odpalić auto i pojechać na próbę. Także, no ale wszystko dobrze się skończyło, także auto jeździ, temperaturę nawet trzyma, wszystkie płyny pod kontrolą, także wydaje mi się, że to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że się przyda.